Trochę pada, trochę gonitwa. Trzeba znaleźć wagon 14, bo tam mamy siedzieć. Shinkansen właśnie chyba będzie wjeżdżał na stację. Było trochę problemów ze zdobyciem biletu. I w ogóle pada deszcz, więc dzień zaczęłam od 7-Eleven i zakupu parasolki za 700 jenów. Więc dobry deal. Tylko przestało padać. Nie, dobra, pada, po prostu jesteśmy na stacji. Przygoda. Czy pamięta pan swojego hasło do Shinkansena? Nie? No dobrze, ale była pani miła, wydrukowała wszystko i się udało. Tak, ale ten system nie należy do najbardziej przyjaznych użytkownikowi. To nie jest to, czego chyba bym się spodziewał. Dobra, dawaj bento. Jak to ze sznurek? Muszę to najpierw wyciągnąć z tego opakowania? Nie można tego w samolocie, ale w Shinkansenie chyba można. Boję się. Słucham? Skąd ty znasz takie triki? Z wojska. 6 sierpnia 1945 roku Hiroshima stała się pierwszym miastem na świecie, które doświadczyło zniszczeń spowodowanych wybuchem bomby atomowej. Sadako Sasaki, dziewczynka, która przeżyła wybuch bomby, ale zachorowała na chorobę popromienną, próbowała złożyć 1000 papierowych żurawi, wierząc, że to spełni jej życzenie. Zmarła z 644 żurawiami, a jej historia stała się inspiracją dla dziecięcego pomnika pokoju. Pomimo zniszczeń na dziedzińcu zamku przetrwały 3 drzewa: eukaliptus, wierzba i ostrokrzew, które znajdowały się w odległości 740-935 metrów od epicentrum wybuchu. Dobra, ale pójdźmy do muzeum, to się wszystkiego dowiemy. Muzeum, wiadomo, nie należy do najweselszych, ale jest ładnie urządzone, jest prosto, niedużo, ale patosu. ładnie, tak, bez patosu i ładnie przedstawione. Także w ogóle bardzo tanie, bo zapłaciliśmy 5 zł za wejście, za bilet. Jedyny minus muzeum było to, że był dziki tłum, po prostu dziki tłum, więc nie dało się obejrzeć wszystkiego, bo fizycznie nie dało się dotrzeć do eksponatów. Ale było to ciekawe. Najbardziej mi się podobało na początku ta animacja taka wizualna w kole. I na sam koniec też, jak to się mówi, świadectwa osób, które przeżyły. A, tak, te nagrania. Że nagrania, ludzie opowiadający, jak to przeżyli, albo ktoś z rodziny nie przeżył. Więc to, no, ciekawe było muzeum, warte odwiedzenia. Tak, gdyby nie ten tłum, który był bliżej niezorganizowany i nie chyba do końca wiedział, co ma ze sobą zrobić, to tak. Tłum był zdecydowanie okrutny. W sensie to był taki ścisk, że ciężko było się przecisnąć, żeby przemieścić się gdzieś dalej, nie mówiąc o tym, żeby zbliżyć się do jakiejś fotografii eksponatu.
to było trudne, więc nie wiem, jak... Nie, ludzie się przyklejali do tego po prostu stali. Czy nie wiem, czy mieli trudności z przeczytaniem, czy mieli trudności z Tak, zobaczeniem tego. sporo było ludzi, którzy blokowali po prostu ruch. Był słaby punkt, więc jakby ktoś się wybierał, to bardzo polecam, żeby poczytać, czy na przykład nie lepiej jest tu przyjść, nie wiem, Tuż przed o zamknięciem. 8 rano, tuż przed zamknięciem albo tuż przed otwarciem. No, więc Tak. polecam bardzo. Teraz przejdziemy się tutaj dookoła, zobaczymy pomniki. Tomaszku, wytłumacz. Więc epicentrum wybuchu bomby atomowej, która wybuchła nad Hiroshimą, było mniej więcej w tym miejscu. Około 650 metrów nad ziemią. Smutna sprawa. Aha, no właśnie, bo od uderzenia tej bomby zmarło 140 000 osób, ale oczywiście jeszcze całe mnóstwo w wyniku różnych powikłań w następnych kilkunastu latach. Też wielu osobom zaczęły wypadać włosy, że niby nic się nie stało, że wszystko spoko, a nie wiem, 5-10 dni później zaczęły wypadać włosy i ludzie zaczęli się gorzej czuć i koniec. No, taki dzisiaj dzień. Wczoraj świątynie buddyjskie i chodzenie po lesie w miłej naturze, a dzisiaj historia. Nieprzyjemna historia. To za mną to jest pomnik upamiętniający ofiary dzieci z powodu tej bomby i jest ten dzwon. Natomiast jak się podejdzie i się za ten łańcuch faktycznie pociągnie z nadzieją, że się wydobędzie ładny dźwięk, wydobywa się bardzo zły dźwięk. Taki no zły, niepozytywny. Bardzo, bardzo to jest ciekawe i bardzo mi się podoba ten pomysł, zamysł artysty. Dobra, Tomek trochę sprostował, że ten ładny dźwięk dzwonu, ten właśnie, jest tak naprawdę z pobliskiego innego pomnika. Wiesz co to było? To był tak zwany The Bell of Peace, czyli dzwonek pokoju. Żeby w niego zdzwonić do pokoju. I jest napisane, żeby też bardzo ostrożnie z nim i żeby tam nie na pełnej, tylko delikatnie i z szacunkiem. I drugi raz można powtórzyć, ale dopiero jak już przestanie dźwięk być tam. Super. Wypowiedź mistrzostwa. Mistrzowska. Maturę już zdałaś, nie masz o czym przejmować. Tak, maturę mam, także jakby co. Te tereny tutaj w ogóle z pomnikami są naprawdę bardzo ładnie zrobione, tak ze smakiem, skromnie, nie tak, nie wiem, nie jest to przepompowane, jakieś takie pełne patosu, tylko ładnie jest to zrobione i bardzo spokojnie. Bardzo, bardzo mi się podoba, w jaki sposób upamiętniają to wydarzenie tutaj. Jak rozpoznać, czy jest się osobą z Japonii, czy nie, po samym sposobie trzymania parasolki. Turyści jak chodzą, to noszą je tak, twardo w ręku. Natomiast Japonki zawieszają sobie tutaj i tak sobie pyk, pyk. Znaczy w sensie Japończycy również, jak widać na załączonym obrazku. Są tak elegancko przewieszone, nie stukasz nikogo.
polecam. Styl japoński noszenia parasolki. Parasolka w ogóle kosztuje 720 jenów w 7-Eleven, więc 20 parę złotych. 20 zł. Nie, mniej niż 20 zł. 20 zł. Elegancki, przeźroczysty model. Jeszcze jej nie otworzyłam, bo przestało padać. Ze stacji Izumiki-Sano wzięliśmy autobus i pół godziny malownicze, malutki autobusik, malowniczą dróżką wjechaliśmy w górę i jest bardzo przyjemnie i zobaczymy, są tu podobno jakieś świątynie i idziemy sobie na spacer. Zapraszam. No i to jest parasol ogrodowy, a nie jakieś nasze pitu-pitu. No, Tomasz jak ładnie stoi pod kwieciem. Jak to w ogóle ładnie pachnie, nie? Tak. To jest ten imperator? Nie, to co innego jest. Tak. Ale ładnie pachnie. Fajny pomysł miałeś tu, żeby tu przyjechać, tu wiesz? Tak. Jakby co to mamy maj. Maj. Co tam robisz? Pasuje? Nie. Postanowiliśmy uciec ze zgiełku miasta i pojechaliśmy poza miasto. Tomaszek miał super pomysł, żeby wsiąść w autobus, pół godziny zaledwie. Podjechaliśmy w góry i idziemy do świątyni. Wzdłuż rzeki, przepięknie szumi sobie ona i zieleń po prostu tych roślin dookoła jest zachwycająca. Tomaszku, co myślisz o kolorystyce gór? Nie widziałem chyba nigdy w życiu jeszcze takich kolorów, bo to jest pomieszanie bardzo wielu odcieni zielonego, do tego jeszcze żółty. To ma związek z... To jest bardzo mieszany las, bo tutaj oprócz liściastych, takich klasycznie znanych w Europie, jak dęby, buki, są jeszcze bambusy, które też w bardzo inny sposób chyba przejrzewają. Jest bardzo dużo drzew, które mają liście, w sensie bambusów, które mają liście zielone, żółte, pomarańczowe i jak się patrzy na to wszystko z jakiejś większej perspektywy, robi to bardzo ciekawe wrażenie. Fiordy? Fiordy to mi z ręki jedli. Mam ochotę w ogóle się tu zatrzymywać co 3 metry dosłownie, bo jest tak pięknie. Te małe takie buddyjskie, nie wiem, kapliczki. I ta rzeka i piękne załamanie formacji skalnych z wodospadami. A po chwili piękne drewniane mostki przecinające tą rzekę. Jak to w ogóle wygląda? Zobaczcie sami, no przecież bardzo ładnie. Jak na razie wygląda to na całkiem przyjemny spacer. W którymś momencie ścieżki zeszłam na bok, żeby ustąpić panu.
młodszy Japończyk. No i zatrzymałam się, żeby go przepuścić i on się tak nachylił i wyszeptał do mnie jak taką mantrę buddyjską. Niektóre kamienie są bardzo śliskie. I poszedł. Urocze. W tym całym przeładowaniu, że wiecie, z Ameryki Centralnej do Stanów, nagle Los Angeles, wszystko intensywnie, bach, siadamy w samolot, przylatujemy do Tokio, Japonia, inna część świata, w ogóle 17 godzin różnicy. Bach, wsiąkamy w to Tokio, Shinkansen, Osaka. I kurczę, trochę jesteśmy przeładowani, bo to plus, no wiecie, 5. miesiąc podróży. Więc takie wyskoczenie sobie do lasu i zaznanie kąpieli leśnej, idąc w stronę świątyni buddyjskiej, jest dokładnie tym, czego bardzo potrzebowaliśmy. Jak jest? Spoko. 3 na 10. Prawie przed chwilą nadepnęliśmy na węża. Zrobiliśmy obydwaj z Tomkiem. Odsunęliśmy się i on się schował wśród kamieni. Ale kolor miał taki, jak te wszystkie patyki, co tu leżą dookoła. No. Idę sobie w stronę buddyjskiej świątyni gdzieś w japońskim lesie i myślę o Tobie bardzo ciepło. Bardzo tęsknię, pozdrawiam i fajnie jakbyś była na takim spacerze razem ze mną i może byś mi coś niecoś wytłumaczyła o buddyzmie. No, bardzo pozdrawiam. W formie wideo. Na 10. Nie pytałam. Kamera się zbliża, Paula. No i fajnie. Odpaliliśmy świeczkę. Tak jak mama prosiła, więc to dla Ciebie, mamo. Niestety odpaliłam przy budzie, że dopiero potem sprawdziłam znak i to był znak, że o pomyślność w zdawaniu egzaminu wstępnego. Ale moje intencje były inne. Odpaliliśmy też 2 kadzidełka, wyciszyliśmy,
Obmyliśmy ręce wodą. Chyba wyciszyliśmy, ale teraz trzeba biec na autobus powrotny, bo nie jest tak łatwo stąd się wydostać. Ale bardzo polecam. Cisza, spokój. Ludzi bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Fajnie, fajnie. No ogólnie fantastyczna sprawa, bardzo polecam. Jak będziecie w Osace, to jest naprawdę na fajny spacer. Myślę, że da radę z dziećmi, może nie jakoś super małymi, ale da radę. Bardzo polecam. Jest miło, spokojnie. Niewiele ludzi, naprawdę niewiele. Spotykamy się tylko z innymi, dlatego że przystają na zdjęcia tak jak i my. Jak tam? Tak. Jakieś ładne kwiatuszki. Niby tylko pół godziny zejścia w dół, ale jak człowiek co chwilę się zatrzymuje, o, piękne kwiatuszki, o, jakie drzewko, o, przetłumaczę sobie przy pomocy Google Lens, co mówi ten plakat. To się robi godzina. Mam nadzieję, że zdążymy na autobus. Ostatni. Więc na autobus zdążyliśmy, tylko wsiedliśmy nie w ten co trzeba i wywiózł nas na drugą stronę tego pasma górskiego. Ale chwila. Jest szansa, bo okazuje się, że jednak mamy teraz jeszcze autobus, którym możemy pojechać. 17:08. Musimy się tylko cofnąć odrobinę. Także tak. Ale jak to mówią, lepiej się zgubić mądrym, jak znaleźć głupi. Aha. Także jesteśmy sobie tu. Nie wiem gdzie. Jest ładnie, przepiękna pogoda, wiosennie, tak. Rewelacja, naprawdę. Tak, polecam się każdemu zgubić w Japonii o tej porze roku. Witam, nie wiem gdzie, ale ma jakieś ładne ogródeczki, takie drzewka sobie. W ogóle często tutaj jest bardzo dużo ogródeczków z zieloną uprawą, w sensie uprawą roślin zielonych, przede wszystkim szczypiorku. Z tego co widziałam. Nie wiemy gdzie jesteśmy, ale jest super. No, ładne te domki takie. Jak zwykle wszędzie automaty z napojami, ale my już mamy pusto na tych kartach. Więc to jest też taki troszkę problem. Ale te ogródeczki są piękne, co? Więc tak staliśmy sobie na tym przystanku pośrodku niczego. O! Shinkansen. Więc tak staliśmy sobie pośrodku niczego na przystanku i zatrzymała się pani autem. I understand English, but Okay. I don't speak. Wait. 15 minutes. Oh, About okay. 15 minutes. Where are you? We're from Poland. I nas podrzuciła. Pół godziny dalej na stację pociągową, co nam bardzo ułatwia, bo tam nie wiem jak długo byśmy stali. Bardzo miła. Pani pracuje
jako pielęgniarka, pogadaliśmy sobie trochę. Bardzo dziękujemy, jeżeli widzi ten filmik. To Tak, dziękuję bardzo bardzo. dziękujemy.